Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Powell Boost, czyli rajd Świętego Mikołaja w kolejnej fazie. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i oczywiście informuję, że wszystkie wykresy użyte do stworzenia tego wpisu pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy. Powell Boost, czyli rajd Świętego Mikołaja w kolejnej fazie. To, co się teraz dzieje, moim zdaniem może przyjść do historii rynków finansowych ze względu na to, że trwa niezwykle zażarta batalia o to, czy uda się przełamać kluczowe poziomy oporów, które bronią rynek finansowy. Ja zakładałem, że te opory, o których za chwilę będę mówić, będą testowane w grudniu, ale nie spodziewałem się, że będą testowane już podczas wczorajszej sesji. Powell oczywiście wczorajszymi słowami dotyczącymi tego, że w perspektywie następnych miesięcy, kolejnego nawet spotkania, będzie mieć ograniczenie co do tempa podwyżek stóp procentowych, wywołał oczywiście rajd, który sprzyja popytowi na ryzyko. Osłabia się amerykański dolar, rosną rynki związane z ryzykiem, indeksy giełdowe rosną, no i oczywiście rynek się zastanawia, czy to będzie oznaczało, że ten rajd Świętego Mikołaja wchodzi w kolejną fazę. A dlaczego tak się dzieje? Pamiętamy, pierwszy wykres to jest oczywiście statystyka, która mówi, że czwarty kwartał to dla giełd papierów wartościowych najlepszy okres do inwestowania podczas całego roku kalendarzowego, czyli wygląda na to, że jest jeszcze perspektywa jednego miesiąca na to, żeby wyciągać te indeksy giełdowe tak wysoko jak się da, a z korelacji między obligacjami a indeksami giełdowymi wynika, że jeżeli indeksy giełdowe pójdą w górę, to rentowności pójdą w dół, czyli ceny obligacji pójdą także w górę, więc myślę, że fundusze hedgingowe, wszystkie inne instytucje finansowe, których wynik na koniec roku zależy od tego, jakie będą ukształtowane, zwłaszcza indeksy giełdowe i rynek ryzyka, będą starały się zrobić wszystko, żeby na koniec roku, czyli jeszcze przez miesiąc, wyciągać te indeksy giełdowe tak wysoko, jak tylko się da, i rynek ryzyka, żeby zaksięgować jak najmniejsze straty za cały 2022 rok, bo pamiętamy, że ten rok jest bardzo wyjątkowy, ponieważ równolegle i indeksy giełdowe, czyli akcje taniały, i równolegle obligacje taniały, a to bardzo rzadko się zdarza na rynkach finansowych. I dlaczego jesteśmy w takim kształtowym, kluczowym miejscu? Dlaczego należy sobie zadawać pytanie, czy rajd Świętego Mikołaja będzie w kolejnej fazie? Odpowiedź na to pytanie moim zdaniem kryje się w ocenie tego, jak kształtują się różne instrumenty finansowe, indeksy giełdowe, waluty względem średniej 200-sesyjnej. Ten wykres bardzo często Państwu pokazuje. Średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym zadziałała perfekcyjnie. Poziom 3600 punktów na indeksie S&P dał wzrostowe odbicie. Teraz testujemy tę samą średnią, tylko że na wykresie dziennym, czyli okolice 4050-4100. Wygląda na to, że to są rejony, gdzie przebiega ten opór na wykresie dziennym na indeksie S&P, ale równolegle jest to miejsce, gdzie przebiega ta sama średnia na indeksie dolarowym, czyli naprawdę dolar musi wkrótce także podjąć decyzję, w którą stronę rusza, albo do dalszego osłabienia, albo do korekty, czyli ku umocnieniu, i rynek będzie musiał to oczywiście zdyskontować, a przed nami, pamiętamy, dane z rynku pracy, które są kluczowe, jutro poznamy je. Oczywiście poznamy inflację CPI w kolejnych dniach i oczywiście samą decyzję Fedu za 2 tygodnie i będziemy wiedzieć więcej. Natomiast ten tor przeszkód, który przed nami na rynkach finansowych, może dać nadzieję, że ta średnia zadziała dla indeksów giełdowych, ale także na amerykańskim dolarze, i oczywiście będzie to pochodną dla wszystkich. Zachowanie innych klasów aktywów będzie pochodną tego, co się wydarzy właśnie względem tych średnich na indeksie giełdowym S&P i na samym dolar indeksie. Więc przed nami bardzo emocjonujące dni, ponieważ gdyby się udało gładko pokonać, a moim zdaniem jest na to bardzo duża szansa, te średnie równolegle na indeksie giełdowym i na samym dolar indeksie, to oczywiście byłby to sygnał niezwykle dobrej kondycji popytu na ryzyko i że rajd Świętego Mikołaja wchodzi w kolejną fazę i może się przekształcić w efekt stycznia i może także być zwiastunem tego, że 2023 rok będzie bardzo dobry dla indeksów giełdowych, ale oczywiście wszystko będzie zależało od koniunktury i tych czynników, o których nie jesteśmy w stanie teraz przewidzieć. Jak widzimy, taka koperta średnich kroczących na indeksie S&P wyznacza górne ograniczenie strefy oporów w okolicach 4200 punktów, więc gdyby się okazało, że ostatecznie ten poziom jest pokonywany w kolejnych dniach, to wtedy myślę, że będzie naprawdę nadzieja na to, że jesteśmy w hosie naprawdę na indeksie S&P
w prawdziwej hoście, a nie tylko w jakimś lokalnym wzrostowym odbiciu. A jak wiemy, 20% odbicie od minimów na indeksie S&P wyznaczone jest dokładnie na poziomie 4150 punktów. Warto obserwować właśnie, jak zachowuje się indeks S&P względem tej średniej 200-sesyjnej. Co jest bardzo interesujące, kolejne ostatnie dni przynoszą wejście w hossy kolejnych indeksów giełdowych w Europie i to jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ coraz szerszy rynek wchodzi w techniczną hossę, czyli odbija od 20% od swoich minimów, które były w październiku już ustanowione i wygląda na to, że giełdy dyskontują raczej miękkie lądowanie gospodarki światowej, europejskiej, a nie jakieś twarde związane z recesją. I co jest także ciekawe, ostatnie odbicie, jak wiemy, względem indeksów giełdowych w Europie, względem tych na Wall Street, jest lepsze dla Europy i widzimy, że zmniejsza się ta luka między wycenami spółek europejskich, a tymi, jakie są w Stanach Zjednoczonych i to jest po prostu dobra informacja dla tych wszystkich spółek w Europie i jak także wiemy z korelacji, kiedy rośnie wartość euro, to także rosną indeksy giełdowe w Europie i ta korelacja teraz właśnie jest głównym powodem tego, że indeksy giełdowe w Europie zachowują się lepiej niż te w Stanach Zjednoczonych. I dlaczego tak męczę ten temat średniej 200-sesyjnej? Ponieważ ta sama 200-sesyjna średnia jest dokładnie teraz testowana na indeksie WIG20, co widać na wykresie. WIG20 jest dokładnie w tym miejscu i na polskich obligacjach. Także testujemy dzisiaj, ponieważ od samego ranka trwa wielki rajd, kupowanie, paniczne kupno polskich obligacji i rentowność zbliżyła się już właśnie do średniej 200-sesyjnej, więc widzimy jak na dłoni, że rynek krajowych aktywów, akcji, obligacji jest w kluczowym, newralgicznym miejscu, więc także musi zdecydować, co będzie dalej obstawiać. A to, czy indeksy giełdowe w Warszawie pójdą w górę i obligacje będą dalej kupowane, a złote się umocni, będzie zależało od tego, co się stanie na amerykańskim dolarze, na indeksie dolarowym. I jeszcze raz przypominam teraz ten wykres, że indeks dolarowy i S&P dokładnie też testują średnią 200-sesyjną, więc rynek wkrótce zdecyduje, co się wydarzy. Kiedy zobaczymy na statystykę, to okazuje się, że listopad był najlepszy dla walut emerging markets od 2016 roku. To jest bardzo ciekawa wiadomość, a dzisiejsze dane makroekonomiczne z Polski faworyzują scenariusze prowzrostowe na indeksach giełdowych, ponieważ były lepsze niż zakładały prognozy, a wybija się z tego wszystkiego zachowanie krajowej waluty, ponieważ na euro złotym mamy wzrost, na dolar złotym spadki, czyli moim zdaniem rynek złotego właśnie boi się tego, że ta średnia 200-sesyjna na dolar indeksie da korektę na amerykańskiego dolara, czyli przeciwko krajowej walucie. I moim zdaniem dlatego rynek walutowy nie potwierdza tego optymizmu, który płynie z warszawskiej giełdy, a zwłaszcza z polskich obligacji. Poznaliśmy dzisiaj także dane o inflacji PCE dla Stanów Zjednoczonych w ujęciu core i tej głównej. Pamiętamy, że wskaźnik PCE to jest ulubiona miara inflacyjna Fedu i jak widzimy, wskaźnik PCE tworzy także swój szczyt, czyli inflacja w Stanach Zjednoczonych jest potwierdzana, że tworzy swoje ekstremum. To jest dobra informacja na przyszłość, dlatego te słowa Powella i boost Powella, czyli ten rajd, który został wywołany wczorajszymi słowami Powella, jest potwierdzony także tymi wskazaniami. To jest dobra informacja na przyszłość. Amerykańskie obligacje są kupowane, euro-dolar jest na nowych maksimach i kieruje się do oporu w rejonie 1,0610, gdzie mamy Fibonacciego 38,2% całej fali hossy na amerykańskim dolarze. No i oczywiście myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy go także wkrótce testować, jeżeli oczywiście dane z rynku pracy jutro na to pozwolą. Jeżeli rynek ryzyka rozpatrujemy, to patrzmy także na cenę miedzi. Cena miedzi potwierdza tendencję wzrostową. Amerykański dolar, który się osłabia i spadające rentowności wywołują dalsze wzrosty ceny złota i wkrótce prawdopodobnie wybijemy się nad poziom $1800 i do tego, jeżeli dołączy także dalszy wzrost Bitcoina, to myślę, że rynek będzie wiedział zdecydowanie więcej, że rajd Świętego Mikołaja wchodzi w kolejną fazę i że warto to jakoś wykorzystać, a Powell dał boost, czyli takie zwiększenie presji na ryzyko i to jest dobra informacja, ponieważ cały grudzień ma potencjał ku temu, żeby być bardzo wzrostowym dla wszystkich aktywów związanych z ryzykiem. Także przed nami bardzo ciekawa sesja. Wygląda na to, że rynki nie będą czekać na jutrzejsze dane z rynku pracy, no i że będzie bardzo, ale to bardzo zmiennie. I jeszcze raz przypominam tym wszystkim, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę do tego, żeby się zaznajomić z materiałami edukacyjnymi XTB, tam na dole link w opisie i w komentarzu. Tematem jest oczywiście to,
co grać pod rajd Świętego Mikołaja. Więc jeżeli chcesz wykorzystać rajd Świętego Mikołaja, chcesz wiedzieć więcej o tym wszystkim, o tym całym zjawisku i jak to wykorzystać, zachęcam do tego, żeby zaznajomić się. Link w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i życzę dzisiaj stopy zwrotu. Pozdrawiam.